Witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Pedro Rey i witam Cię w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją drugiego filmu z serii Pomysł na turystykę wiejską. Dlatego jeżeli z jakiegoś powodu jeszcze nie widziałeś tego filmu, to polecam Ci w pierwszej kolejności obejrzeć część pierwszą. Podczas dzisiejszego filmu będziemy pracowali na notatkach, które stworzyliśmy wspólnie podczas części pierwszej. Część pierwsza była drugim filmem z tej serii. W dzisiejszym filmie będziemy kontynuowali temat tworzenia oferty turystycznej. Stworzenie skutecznej oferty turystycznej jest nieco trudniejszym zadaniem. Jednak przestrzegając odpowiednich zasad, wspólnie stworzymy skuteczną ofertę turystyczną podczas tego filmu. Co powinna zawierać skuteczna oferta turystyczna? Przede wszystkim zacznę od przypomnienia tego, że skuteczna oferta turystyczna nie jest ogólną ofertą turystyczną. Jaka jest zatem różnica? W poprzednim filmie rozmawialiśmy na temat idealnej grupy docelowej. Oferta turystyczna będzie przede wszystkim skuteczna dla konkretnej grupy docelowej. Tworzenie ogólnych ofert turystycznych jest zupełnie czymś innym niż to, o czym teraz będę mówił. Kilka zasad tworzenia ogólnej oferty turystycznej będzie dokładnie takich samych jak w przypadku skutecznej oferty turystycznej. Jednak to, co odróżnia jedną ofertę od drugiej, to wdrożenie szczegółów, które są dedykowane tylko dla konkretnej grupy docelowej. Tymi szczegółami będą m.in. informacje na temat spełnienia potrzeb i oczekiwań turystów. Skuteczna oferta turystyczna dla agroturystyki powinna uwzględniać lokalne atrakcje, aktywności związane z rolnictwem lub rzemiosłem oraz unikalne doświadczenia. Najważniejsze tutaj, o czym musisz pamiętać, to zapewnienie możliwości obcowania z naturą dla turystów. Ponadto doświadczenia takie jak poznawanie wiejskiego życia oraz degustacja lokalnych produktów również będą bardzo mocno podnosiły atrakcyjność oferty turystycznej. Poza tymi wszystkimi rzeczami, o których wspomniałem przed momentem, musimy zawrzeć podstawowe informacje. To ten element wspólny, który zawieramy również w ofercie ogólnej. Jakie to elementy? Informacje na temat noclegu, informacje na temat wyżywienia, informacje na temat dostępnych aktywności, informacje na temat atrakcji turystycznych w okolicy. W ofercie turystycznej powinny się również znaleźć takie informacje jak ceny, mapa dojazdu, wskazówki dotyczące dojazdu do agroturystyki i zastrzeżenia dotyczące grup docelowych. To jest bardzo ważne. W tym miejscu warto również podkreślić, że jeżeli nie życzysz sobie jakiejś konkretnej grupy docelowej, innych zwierząt z racji prowadzonej działalności rolniczej lub masz jakiekolwiek inne zastrzeżenia, to właśnie w tym momencie powinieneś zamieścić te wszystkie informacje. Nie ma nic bardziej zwodniczego niż turyści pełni radości i pozytywnego nastawienia, którzy nagle dowiadują się, że niestety, ale z pieskiem nie wolno. Myślisz, że takie sytuacje nie mają miejsca? Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w Zakopanem. Każdego roku kilkadziesiąt osób, być może kilkaset, przyjeżdża pochodzić po górach ze swoim psem. Jednak przykrą niespodzianką okazuje się informacja, że na teren parku nie można wchodzić ze zwierzętami. I co teraz? Głowią się turyści stojący przed wejściem na swój pierwszy górski szlak. Oto jeden przykład pokazujący to, jak bardzo można zepsuć ofertę turystyczną. Szczerze mówiąc, lepiej stracić takiego klienta niż stracić wizerunek na rynku przez negatywne opinie dodawane w każdym miejscu przez zmotywowaną, niezadowoloną osobę, która doświadczyła zawodu. Dużo miejsc nie podaje tej ważnej informacji w swojej ofercie turystycznej. O ile inne podejście byłoby turysty do właściciela bazy noclegowej, gdyby już w ofercie turystycznej
znalazła się wzmianka o tym, że niestety nie będzie możliwości, aby piesek wszedł na teren Tatrzańskiego Parku razem z nami. Mam nadzieję, że rozumiesz, co mam na myśli. Przejdźmy teraz do ustalenia cech szczególnych jednej wybranej przez nas grupy docelowej. Na potrzeby tego odcinka potrzebujemy wybrać jedną grupę docelową. Myślę, że skupię się na rodzinach z dziećmi. Od czego powinniśmy zacząć tworzenie listy cech szczególnych? Zacznijmy naszą listę od potrzeb grupy docelowej, które wskażą nam najważniejsze aspekty. Jakie są potrzeby rodzin z dziećmi? Zadaj sobie to pytanie w odniesieniu do każdej grupy, którą bierzesz pod uwagę. W tej grupie docelowej ważne są kwestie dotyczące bezpieczeństwa dzieci. Rodzice szukający agroturystyki na wypoczynek dokładnie sprawdzą, czy brane przez nich pod uwagę miejsce będzie bezpieczne dla dzieci. Sprawdzą również, czy istnieje możliwość wystąpienia zewnętrznych zagrożeń. I teraz jak przełożyć to na ofertę? Oto kilka prostych przykładów, gotowych do użycia od razu. Nasza agroturystyka posiada nowoczesny system monitoringu całego terenu. Teren naszego gospodarstwa agroturystycznego jest ogrodzony. Zwierzęta mieszkające razem z nami są ulokowane w specjalnych pomieszczeniach, które chronią zarówno naszych najmłodszych gości, jak i nasze zwierzęta. Dla bezpieczeństwa dzieci oddzieliliśmy strefę parkingową od pozostałej części działki. Te kilka prostych przykładów możesz dowolnie edytować lub użyć, jeżeli Ci się spodobały. Co jeszcze jest brane pod uwagę przez rodziców? Atrakcje turystyczne dla dzieci. Czasami w tej kwestii rodzice przedkładają potrzeby dzieci ponad swoje potrzeby. Kilka przykładów. Na terenie naszego gospodarstwa agroturystycznego znajdują się strefy zabawy dla dzieci. W naszej agroturystyce w sezonie wakacyjnym stawiany jest wielki, dmuchany zamek. Dla najbardziej aktywnych dzieci przygotowaliśmy boiska do koszykówki, tenisa oraz piłki nożnej. Każde goszczone przez nas dziecko na naszej agroturystyce będzie mogło skorzystać z warsztatów plastycznych prowadzonych przez naszą animatorkę. Mniej więcej w ten sposób budujesz odpowiedź na potrzeby rodziców z dziećmi. Jednak pamiętaj, że jest to tylko aspekt poświęcony dzieciom. Grupa docelowa, jaką są rodzice z dziećmi, to też sami rodzice, którzy również chcą wypocząć. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, w jaki sposób tworzyć podpunkty odpowiadające potrzebom. Takim sposobem jesteś w stanie przygotować pierwszą część skutecznej oferty turystycznej. Zacznij od wypisania na kartce papieru wszystkich takich zdań, które mogą określić Twoją ofertę. Stwórz takie zdania, które będą odpowiadały na pytania i wątpliwości rodziców, zanim zostaną zadane te pytania. To ważne, ponieważ dzięki temu oszczędzasz czas oraz pomagasz przyszłym klientom postawić jeden mały krok w kierunku decyzji o skorzystaniu z Twojej oferty. Pierwszym krokiem jest określenie potrzeb grupy docelowej oraz stworzenie zdań, które te potrzeby prezentują w atrakcyjny sposób. Drugim krokiem jest stawienie czoła oczekiwaniom. Oczekiwania nie są tym samym co potrzeby. Jaka jest zatem różnica? Potrzebą jest konieczność skorzystania z toalety. Oczekiwaniem jest to, że wierzymy, iż toaleta będzie dostępna. Rozumiesz, co mam na myśli? Oczekiwaniem rodziców będzie przede wszystkim to, że wszystko, co zostało umieszczone w ofercie turystycznej, faktycznie będzie dostępne na miejscu. Nie będzie sytuacji, w której okaże się, że jakiś element z oferty nie jest już dostępny, ale był dostępny w przeszłości. To mógł być czynnik decydujący dla konkretnego klienta, który zadecydował o tym,
że została wybrana Twoja oferta. Brak zrealizowania tego punktu odbije się negatywnym echem oraz lawiną negatywnych opinii na Twój temat. Poza spełnieniem obietnic zawartych w ofercie, trzeba brać również pod uwagę jakość realizacji tych obietnic. Załóżmy, że przedstawiasz w swojej ofercie informację o tym, że do dyspozycji gości są rowery. Dopilnuj, aby te rowery działały i były sprawne. Tłumaczenie, że są niesprawne, jest po prostu zwykłym cwaniactwem ze strony wielu właścicieli baz noclegowych. Po to wchodzimy w okres przygotowania do sezonu, aby zająć się właśnie takimi sprawami. Jeżeli rowery są niesprawne, to najzwyczajniej nie umieszczaj informacji o dostępności rowerów w ofercie. Spełnienie oczekiwań oraz zaspokojenie potrzeb to dwa pierwsze kroki, które powinniśmy mieć na uwadze, tworząc ofertę turystyczną. Teraz małe ćwiczenie, aby utrwalić sobie tą wiedzę. Wybierz dowolne 3 grupy docelowe i spróbuj samodzielnie przygotować listę kilku potrzeb oraz listę kilku oczekiwań dla danej grupy docelowej. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy z tym ćwiczeniem, umieść swoje pytanie poniżej w komentarzu. Wspólnie spróbujemy ustalić, jakie są wartościowe możliwe rozwiązania dla wybranej grupy docelowej. Oferta turystyczna przygotowana dla konkretnej grupy docelowej to bardzo ważne narzędzie. Dlatego zanim przejdziemy dalej, napisz mi w komentarzu, czy tworzyłeś już wcześniej ofertę turystyczną? Jeżeli tak, to w jaki sposób robiłeś to w przeszłości? Czy różni się to od tego, o czym opowiadam Ci dzisiaj? Może jesteś w stanie podzielić się swoimi wskazówkami z innymi? Jeżeli lubisz serię Pomysł na turystykę wiejską, to już teraz proszę Cię o to, abyś zostawił łapkę w górę pod tym filmem oraz zasubskrybował mój kanał. Ok, przejdźmy do dalszej części filmu. Elementy skutecznej oferty turystycznej to kilka podstawowych rzeczy. Mówiliśmy już o potrzebach grup turystycznych. Mówiliśmy również o oczekiwaniach każdej z tych grup. Na poprzednim filmie gromadziliśmy wszystkie niezbędne informacje, które teraz możemy użyć. Co jest następnym elementem? To jest dokładnie tak jak z budowaniem domu. Najpierw mamy pustą działkę. Następnie zbieramy materiały budowlane. Następnie, gdy już mamy wszystko zebrane, zaczynamy przygotowanie naszej działki i budowę naszego domu. Potrzebą było stworzenie projektu budowlanego, przygotowanie działki i zebranie materiałów. Twoim oczekiwaniem jest wiara w to, że wkrótce ujrzysz swój własny dom. Co sprawiło, że zdecydowałeś się na taki, a nie inny kształt budynku? Najpewniej była to wizualizacja efektu końcowego. Zostały przedstawione korzyści dla klienta. W przypadku oferty turystycznej możemy powiedzieć również o unikalnym doświadczeniu. Zajmijmy się teraz tymi dwoma kwestiami. Korzyściami dla klienta powinny być wszystkie doświadczenia powiązane z zaspokojeniem potrzeby relaksu, odpoczynku i wywołaniu niezapomnianych pozytywnych wspomnień. Korzyściami są również takie proste rzeczy jak przygotowanie posiłków dla klienta. Uwolnienie Twoich gości od jak największej ilości codziennych obowiązków jest korzyścią dla klienta. Salon spa, masaż, zajęcia zorganizowane dla dzieci prowadzone przez animatora, zorganizowanie ogniska, organizacja warsztatów edukacyjnych. To wszystko są korzyści dla klienta. Unikalne doświadczenie będzie mocno powiązane z korzyściami dla klienta. Mówiąc o unikalnym doświadczeniu, mam na myśli wzięcie udziału w specjalnym wydarzeniu lub warsztatach. To doświadczenie, które mocno różni się od tego, czym zajmuje się na co dzień gość naszego gospodarstwa agroturystycznego. Coś takiego, co zapada głęboko w pamięć. To przeżycie, o którym dzieci będą opowiadały rówieśnikom w szkole. To przeżycie, o którym rodzice będą opowiadali innym członkom rodziny, znajomym i kolegom z pracy. Przedstawię Ci kilka przykładów takich doświadczeń.
zorganizowanie wycieczki do pobliskich zakładów mleczarskich i oglądanie procesu produkcji sera, jogurtów i innych produktów nabiałowych. Budowanie tratwy i przeprawa przez rzekę do obozu, w którym odbędzie się nocleg pod namiotami i wieczorne ognisko ze śpiewem i grą na gitarze. Wyprawa na łąkę w celu dojenia krów i kóz. Czyszczenie, karmienie i inne interakcje ze zwierzętami hodowlanymi. Proces zbioru, sadzenia i rozsadzania roślin znajdujących się na terenie agroturystyki. Warsztaty pieczenia produktów regionalnych i organizacja konkursu kulinarnego z nagrodami dla gości obecnych na naszej agroturystyce. W naszej ofercie równie ważne jest, aby zbudować odpowiednią atmosferę dla naszych gości. Często indywidualne podejście jest tym, co potrafi skraść serce naszych gości. Nie zawsze wszystko musi być ustalone od A do Z, dokładnie tak jak to zaplanowałeś. Czasami możesz improwizować i pozwolić, aby stworzyć coś zupełnie nieprzewidywalnego. Ważne jest, aby nasza oferta turystyczna była dostosowana do charakteru naszego gospodarstwa agroturystycznego. To musi być po prostu spójne z tym, czym zajmujemy się na co dzień. Na zakończenie podam Ci jeszcze kilka wskazówek, które z całą pewnością mogą okazać się wartościowe dla Ciebie. Zwłaszcza wtedy, gdy tworzysz swoją pierwszą ofertę turystyczną. Zawsze na pierwszym miejscu staraj się zrozumieć potrzeby klienta. To kluczowe, aby dobrze napisać skuteczną ofertę turystyczną. Tworząc ofertę turystyczną, staraj się używać jasnego, prostego języka. Unikaj fachowego żargonu używanego w branży turystycznej, który jest niezrozumiały dla zwykłego człowieka. Pamiętaj zawrzeć w swojej ofercie podstawowe informacje, które będą odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Czasami zapominamy o takich prostych rzeczach jak chociażby godziny posiłków, godziny otwarcia świetlicy czy godziny rozpoczęcia i zakończenia doby kwaterunkowej. Tworząc ofertę turystyczną, stwórz przyjazny dla oka szablon graficzny. Jeżeli to możliwe, użyj swoich własnych zdjęć z Twojego gospodarstwa agroturystycznego. Na swojej stronie internetowej stosuj jasne przyciski nawoływania do podjęcia akcji. Przykładowe przyciski to skontaktuj się z nami, zarezerwuj teraz, czy dowiedz się więcej. Dodaj opis kilku historii, przeżyć Twoich gości na Twoim gospodarstwie agroturystycznym. Połącz te historie z opiniami swoich gości. Pamiętaj, aby pod koniec pobytu poprosić o wystawienie opinii na temat Twojej agroturystyki. Podaj dane kontaktowe takie jak numer telefonu i adres e-mail. Jeżeli używasz aplikacji takich jak WhatsApp, Instagram lub Facebook, również poinformuj o tym swoich klientów. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Ciebie przygotowałem. Mam nadzieję, że spodobał Ci się ten film. Zostaw koniecznie łapkę w górę pod tym filmem. W kolejnym filmie zajmiemy się tematem wpływu atrakcji turystycznych. Co gdy w Twojej okolicy nie ma atrakcji turystycznych? W kolejnym filmie przedstawię Ci mechanizm tworzenia własnych atrakcji turystycznych. To był trzeci odcinek z serii Pomysł na turystykę wiejską. Pozostałe odcinki są dostępne na wygodnej playliście oraz w formie podcastów na moim kanale. Pamiętaj, aby subskrybować ten kanał, aby nie pominąć nowych filmów. Zostaw komentarz poniżej i napisz, który z punktów był dla Ciebie najbardziej wartościowy. Podziel się tym filmem ze znajomymi i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!